Piramidę opuściliśmy statkiem o wdzięcznej nazwie Polar Girl. Zanim obraliśmy kurs na Longyearbyen, płynęliśmy jeszcze pod czoło lodowca w Adolf-Bukcie, gdzie podobno widziano ostatnio niedźwiedzia polarnego. Będą niedźwiedzie? Będą. White short string, so it's polar bear. Ojej, ruszył się. Właśnie się umyliśmy w końcu. Ciepły materac, gorący prysznic. A jutro 5 dni w dziczy. Prawdziwy trekking. Trzeba się tutaj ogarnąć, umyć, ocieplić. Dodać trochę szczęścia. Jutro będzie innego rodzaju szczęście. Takie, które chce się, żeby się skończyło. I wtedy jest szczęśliwe. Trekking zakładał dotarcie z Longyearbyen do Barentsburga. Trasa wiodła na zmianę przez góry i doliny. Na plecach dźwigaliśmy cały nasz prowiant, namioty i potrzebny do obozowania sprzęt. Dziennie mieliśmy do pokonania od 15 do 20 km. Teren, po którym się idzie, to na zmianę kamienie lub nasiąknięta wodą tundra. Każdy ma przydzielone swoje racje żywieniowe. Nocami warty, żeby nie dać się zaskoczyć miśkom polarnym. I żadnej możliwości prysznica ani normalnej toalety przez 5 dni. Porządna męska przygoda. Jednak buty musimy zdjąć, bo tutaj ten kamień nic nie trzyma. Zimno? Nie, dlaczego mnie kamień? Jest tak zimno w stopy. Chodź tu, Adam. Dobra, pierwsze przejście przez rzekę za nami. Bardzo zimno, ale da radę. Jest 21, więc obóz rozbijemy gdzieś tu na słońcu, które tu nie zajdzie. Jest renifer. Jemy liofilki. Jemy wodę na herbatkę. Ja na byciku jest kulturka, ciepło w miarę. No to śniadanie sobie. Dobra, idę już spać, mimo że jest 11, bo mam wartę niedźwiedziową od 3 do 4. Dobranoc. Stoję sobie na warcie. A tu lisek chce nam zakosić żarcie. Jedziemy na dyskotekę. Pozostawiamy miejsce obozowe w idealnej czystości. To jest zasada tutaj taka. Do torów. Tory służyły do tego, żeby jeździła nimi kolejka z kopalni w Dolinie Gruma do Kolespunkty, gdzie znajdował się port.
Jeden dzień w połowie trekkingu mogliśmy spędzić w przygotowanej dla podróżników hytcie. Cudowne miejsce z kominkiem, pięknym widokiem, taka arktyczna samotnia. Drewnem, węglem, nic. Wszystko trzeba przynieść. Przeszliśmy do Koles Bukty zebrać węgiel do opału. Ja tu pilnuję, czy nie ma niedźwiedzi. Adam nabiera naszą wodę pitną. Tam cała sala obok to jest muzeum. To na kawę jest. Nie, ja chodzę. Mówię, ta woda jest na kawę. Następnego dnia wspięliśmy się na pobliski szczyt, zobaczyć dalszą część naszej trasy w panoramie. North coast swells, I feel it when the cold comes in. Run, Tu jest dróżka, którą musimy przejść. you'll need to when they hunt yours. Tu jest Wezów. A tam jest Barenburg, z którego musimy dojść. 3 dni. Evening came to the corners of my mind again. Cold and clean, a ringing on an open plain. But it seems so long, my friend. No i dotarliśmy do mokradła. Musimy jakoś je pokonać. Będzie mokro. To my whisper. Potem mieliśmy iść tutaj przez tą małą rzeczkę, potem mieliśmy iść tam w ten narożek. Pale sun rose, a shimmer on a dusty morn. Wheel turn, spinning and my past will burn. But it seems so long, my friend. My memories of all but gone. Back to my whispering mind. Michał chrapie, więc jesteśmy... Nasz namiot jest daleko od niego. Idziemy w wodę. Zgłębszyliśmy. Tak wyglądały nasze liofilizowane posiłki. Zaskakująco smaczne. Urwij już więcej cięcia nad struną. Usuń torebkę z pochłaniaczem tlenu. Dodaj wody. Dobrze zamieszaj. Zamknij zip i odczekaj 10 minut. No i gotowe. Pycha. Farfale w sosie ze szpinaku i gorgonzoli były najlepsze. Mimo niezachodzącego słońca, po całym dniu w drodze zasypiało się bardzo łatwo. Ale już za chwilę budzili cię na wartę. Czas na wartę. Zmiana warty. Zmiana banana. Słońce dziś. Jezu, to. Dzień dobry. Zapraszamy na śniadanko. Ostatnie 2 dni przyniosły załamanie pogody. Zaczęło wiać, padać.
Baterie do kamer miałem już na skraju wyczerpania, pokarmu resztki, więc z radością przyjęliśmy widok tablicy Barentsburga. Dotarliśmy do portu, a tam już czekała ona. W bieli i czerwieni, ciepła i zapraszająca Polar Girl. Na tym wyjeździe utwierdziłem się w pewnej myśli. Mianowicie, jeśli chcesz prawdziwej podróży, nie wystarczy pojechać gdzieś daleko. Liczy się nie geograficzne pojęcie, to jest turystyka, tylko wystawienie się na nowe sytuacje, które łamią nasze granice komfortu. Wtedy człowiek wzrasta. Kwintesencją podróży jest poszerzenie naszych horyzontów myślowych i charakteru. To, gdzie jesteśmy na mapie, to sprawa drugorzędna.